Dobra, no to na ostatnim spotkaniu rozmawialiśmy o tym, jak pisać poprawne prompty, a teraz będziemy rozmawiali o tym, jak zarządzać kontekstem tak, żeby nie za każdym razem trzeba dawać mu było pełny kontekst, bo musimy traktować naszego Claude'a, z którym kodujemy, jako takiego junior dewelopera, który w zasadzie za dużo o projekcie nie wie. No i załóżmy, że mamy sesję, którą sobie startujemy z tym Claudiuszem i w momencie, kiedy my nie mamy tego pliku CloudMD, no to on jakby startuje z taką pełną, świeżą pamięcią, w zasadzie bez pamięci, tak? No jaki jest problem wtedy? To taki cold start jest i on nie za bardzo rozumie, co ma zrobić i on możemy dawać mu instrukcje, ale nie do końca będzie podążał za takimi patternami, które możemy mieć w naszym projekcie. I on będzie musiał za każdym razem się uczyć, szukać, gdzie jest coś w projekcie, szukać, gdzie na przykład mamy zdefiniowane API, gdzie mamy testy i tak dalej. No i żeby temu przeciwdziałać, no to Claude zaproponował coś takiego jak takie pliki Markdown CloudMD, które mają odpowiadać za to, żeby przekazywać mu taką wiedzę. I te pliki są ładowane przy każdym prompcie, czyli jakby ten nasz prompt, który my wpisujemy, on jest dodatkowo rozszerzany o to, co jakby jest przesyłane do Claude'a. I on dzięki temu wie, co ma dodatkowo robić. Czyli na przykład jeżeli mamy gdzieś, tak jak tutaj jest przykład podany, gdzieś mamy printy zamiast logera w naszym repozytorium, w naszym kodzie, no to jakby Claude będzie ten błąd powielał cały czas. I to, co możemy zrobić, to na przykład dodać ten CloudMD, który będzie miał taką regułę napisaną: hej, nigdy nie używaj printów, używaj logera. I czym jest ten dokładnie CloudMD? To jest tak jakby jest zbiór reguł, które my możemy sobie zaimplementować, o których możemy powiedzieć dla naszego Claudiusza, i żeby on jakby każdego ranka dołączał do naszej pracy i już miał załadowaną tą część pamięci, która powinna być cały czas u niego jakby. I dlaczego ten plik jest tak ważny? Dlatego, że jeżeli w nim popełnimy jakiś błąd i na przykład mu coś źle go poinstruujemy, to on może w przyszłości produkować zły kod. I tak jak jest tutaj taki delikatny przykład, nie? Czyli jeżeli mamy źle opisany CloudMD, to on może źle zresearchować coś, wziąć nieodpowiednią referencję, nieodpowiednio coś zaplanować, a potem może w każdej konkretnej kolejnej sesji implementować ten sam błąd over and over, tylko i wyłącznie dlatego, że coś źle popełniliśmy w tym pliku. I teraz tak, jakby to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że to nie jest, że dalej to jest LLM, czyli my przekazujemy mu tekst, a on to interpretuje w pewien sposób. I nie możemy tego traktować jako Terraform, gdzie mamy coś deterministycznego i na przykład wiemy, że na pewno taki będzie stan. To jest jakby plik, który jest czytany, przekazywany do kontekstu i on na podstawie tego kontekstu dalej będzie starał się to ewaluować. Możesz byle co wrzucić tam, ale dlatego ważne jest to, żeby, i to jest Markdown, więc jakby możesz to formatować, możesz tam tabelę wrzucać, linki i tak dalej, ale ważne jest, żeby jakby dbać o niego. Jedną z takich błędów, które jakby wykonywane jest bardzo często przy użyciu Claude'a, to jest jakby można dać /init i on sam ten plik tworzy, ale on tam wrzuca, jakby czyta, co jest w repozytorium i jakby robi taki knowledge base, który w zasadzie nie do końca jest przydatny. I co jest ważne, on nie zawsze będzie podążał za tym, co jest tam napisane. I mimo tego, że na przykład możemy mu powiedzieć: hej, masz używać tego i tego, to on może zrobić tak, że całkowicie to pominie. Dlatego, że przy większej ilości kontekstu modele językowe mają coś takiego, że one jakby najlepiej skupiają się na peryferiach. Czyli jeżeli mamy początek prompta i koniec prompta, to on najczęściej wykonuje dobrze te zadania. I tak, już pokazuję, jak to wygląda. I tak, mamy fazę drugą naszą i to jest nasze repozytorium, to jest Bad Django Project i to jest tak jakby teoretycznie sklep, który powinien w jakiś tam sposób działać. I on ma masę widoków opisanych. Ja poprosiłem oczywiście Claudiusza, żeby mi ten projekt wygenerował i powiedziałem mu, jakie ma wrzucić nieodpowiednie rzeczy. Typu, mamy get product, mamy masę printów, których nie powinniśmy używać, zwracamy JSON response bez żadnego Django REST frameworka, możemy przekazać ID, które nie ma żadnego typu, nie jest walidowane, czy na przykład jest produkt, który jest pobierany, ale nie mamy jakiejś walidacji, czy na przykład o takim ID istnieje, więc w momencie, kiedy ktoś prześle niepoprawne ID, które nie ma w naszej bazie danych, no to automatycznie nasz API endpoint się wykrzaczy. Więc tutaj możecie przejść potem sobie po tym repozytorium, zobaczyć, co zostało dodane, jak to zostało zrobione. I zaraz będziemy robili takie szybkie demo, gdzie pokażemy, jak działa
Claude bez tego CloudMD, jak działa Claude właśnie z tym plikiem dodanym i jak działa Claude, który ma taki MD Progressive, jakby o czym zaraz będziemy mówili. Oficjalne dokumentacje mówią, żeby użyć tego inita do generowania CloudMD, ale on generuje zbyt dużo takiego boilerplate'u typu dodaj, nie wiem, masz takie komendy do użycia albo nie wiem, użyj Blacka do tego, żeby sformatować kod. Jakby nie do tego jest ten CloudMD. Więc tutaj chodząc po internecie w wielu miejscach znalazłem jakby taką pomoc. Jakby do czego mamy tego Clouda używać, tego CloudMD, żeby jak najlepiej LLM radził sobie z tym, żeby rozumieć, co jest w projekcie. Czyli początkowo mamy purpose, do czego jest ten projekt, czego używamy, co on ma robić. Nasz stack technologiczny, typu po to, żeby on wiedział, że nie używamy w tym miejscu Django REST Frameworka, tylko parsujemy odpowiedzi. Oczywiście to jest tylko przykładowy, po to, żeby pokazać, jaka powinna być proponowana struktura. Jest struktura, która mówi o tym, gdzie są widoki, jakie mamy modele, jakie mamy URLsy, jakie mamy konwencje, typu do pieniędzy zawsze używamy decimal fieldów, a nie float fieldów, dlatego że mamy problem z zaokrąglaniem końcówek, że każdy object z get musimy opakować try accepta, żeby nie było jakichś tam problemów z 404. Gdzie mamy testy i na przykład czego musimy unikać, czyli na przykład, że nie używamy tych floatów. Próbujemy zawsze zwrócić uwagę na to, żeby nie było problemów w N+1 z query i tak dalej. I teraz tak, to co mamy w tym, jest 6 sekcji, nie? Czyli mamy jaki jest purpose, jaki mamy stack, jaka jest struktura, konwencje, testing i czego mamy unikać. I to jest proponowane w kilku takich ciekawych artykułach i jest taka zasada, którą nawet Claude proponuje, żeby CloudMD nie miał więcej niż tam chyba 200 linii. To jest jedna z zasad. I był test robiony bardzo ciekawy, który mówi o tym, że te takie foundation models, te takie największe, najlepsze, dobrze radzą sobie mniej więcej do 150-200 instrukcji, czyli na przykład rób to, nie rób tego, ale jeżeli to są mniej zaawansowane modele, ewentualnie któryś model cloudowy z ten niższej jakości, to na przykład już przy 50 mogą mieć problemy. Nie? Czyli jakby fajnie może radzić sobie z planowaniem, ale na przykład już kodowanie może być troszeczkę gorsze. I wracając do tych skopów, o które pytałeś, bo możemy mieć kilka skopów. Pierwszym skopem to jest ten taki w katalogu domowym CloudMD, który jakby jest takim miejscem, gdzie definiujemy swoje preferencje programowania. Czyli załóżmy, ja mam coś, co bardzo lubię, to w tym miejscu powinienem to umieścić. I bardzo ważne jest to, że to wszystko, co jest w tym domowym Cloudzie, to będzie rozpropagowane na wszystkie sesje, które będziemy z Cloudem mieli. Potem jest ta hierarchia, gdzie mamy ten na poziomie projektowym CloudMD, a potem możemy jeszcze mieć w takim subfolderze zrobione. Czyli jeżeli mamy na przykład Clouda, który chcemy, żeby był zaaplikowany tylko i wyłącznie do testów. I teraz ważne w tym jest to, że on w momencie, kiedy do tego folderu nie wejdzie, to tego Clouda teoretycznie nie powinien znaleźć. Tutaj załóżmy tego testowego. I tutaj i tam powinny być, jeżeli zagnieżdżamy to troszeczkę niżej, schodzimy, to powinny być takie węższe instrukcje, które są tylko i wyłącznie dla testów na przykład. Czyli jeżeli mamy tego Clouda w testach, to mówimy używaj fixtur na przykład w PyTesta, używaj PyTesta ze skopem klasowym w tym miejscu i w takim miejscu i tak dalej. Możemy na przykład mieć Clouda w Django w adminie i mówimy na przykład, żeby on rejestrował modele w taki, a nie inny sposób. Możemy dodatkowo mieć jeszcze coś takiego jak rulesy i to są takie rulesy, które są ładowane na przykład, kiedy chcemy powiedzieć jeżeli mamy API, no to używaj na przykład tego API MD i to są na przykład używane tylko w tym momencie, kiedy dotykamy endpointów, widoków i tak dalej. Jakby to są rulesy, które na przykład mówimy waliduj endpointy HTTP w taki inny sposób. Zwracaj 405, jeżeli coś tam nie istnieje, mimo tego, że zazwyczaj zwracamy 404. Nie? Jak działa ten precedens? Teraz przechodzimy. Nie? Czyli zawsze na początku brany jest... To jest bardzo ważne, że jakby ten precedens on teoretycznie jest, ale nie do końca zawsze jest egzekwowany. On teoretycznie powinien brać na samym końcu te rulesy i dopiero potem na przykład w subfolderze Clouda i on powinien rozszerzać to, co jest wcześniej. Więc i teraz tak, jeżeli będziemy mieli kolizję, powiedzmy, czyli w naszym głównym Cloudzie powiemy jedną rzecz, a potem sobie zaprzeczymy, to nie wiemy,
jaką drogą będzie Claude podążał. Tak jak mówiłem wcześniej, model najlepiej sobie radzi z tym, co jest na peryferiach, czyli co jest na początku bądź na końcu, ale z naciskiem na tym, co jest na końcu. Więc jakby teoretycznie precedens powinno wziąć to, co jest na samym dole, czyli on demand per directory, jeżeli chodzi o ten subfolder. I dokładnie to, co tu piszę, jak to działa w praktyce. Mimo tego, że jest precedens i powinno być tak, że te z dołu działają lepiej, to nie zawsze tak jest. Ja już to sprawdzałem i faktycznie jest tak, że raz on działa w ten sposób, raz w ten sposób. I teraz tak, jak mamy pisać takie effective instructions? Jakby musimy być jak najbardziej specyficzni i nie chcemy być tacy nie, vague, jak to nawet po polsku powiedzieć. Jakby, jeżeli napiszemy pisz czysty kod, to nie do końca to zadziała, tak? Jakby, no, każdy chciałby, żeby ten kod był czysty, tak? Albo follow best practices. Jakie są best practices? Nie wiemy, jakie są best practices w tym konkretnym projekcie. Jakby to jest taki podane bardzo proste instrukcje, które mogą trafić do tego CloudMD i musimy zawsze o tym myśleć w taki sposób, że to, co chcielibyśmy, żeby działo się w naszym projekcie, i jak LLM ma pisać kod, żeby to było efektywne. Typu właśnie decimal fields zamiast floatów dla operacji arytmetycznych, no bo wiadomo, że zaokrąglanie tych końcówek może być problematyczne w przyszłości, nie? Więc im bardziej specyficznie będziemy, tym ten CloudMD będzie sobie lepiej radził. I to powinno być jak najbardziej generyczne, żeby za każdym razem LLM nie musiał żeby nie brał takich rzeczy irrelevant. Typu, dobra, nie traktujmy CloudMD, żeby był takim linterem, bardzo expensive linterem, no bo jakby do tego mamy CI/CD, możemy użyć Blacka, który nam sformatuje, nie musimy mówić, żeby nie wiem, długość linii była 180 znaków, tak? Jakby nie próbujmy wykorzystać Clouda tego, żeby on był linterem. Dobra. I teraz tak, o czym wcześniej Andrzej pytałeś, to było bardzo dobre pytanie, właśnie tego chciałem teraz dojść. To jest ten progressive disclosure, czyli jeżeli nasz task, feature, który chcemy zrobić, to jest tylko dodanie jakiegoś endpointu, no to my nie musimy na przykład modelować bazy danych, tak? Więc mówimy w naszym Clodzie, hej, słuchaj, tutaj masz serię innych dodatkowych dokumentów, które możesz zawrzeć w momencie, kiedy na przykład piszesz testy, tak? Czyli mamy pierwszego agent docs i mamy wszystkie instrukcje, które mamy odnośnie testów. Mamy code conventions, czyli mówimy, ok, używamy decimal fieldów, a nie float fieldów. Używamy joinów w bazach danych, żeby nie było tego problemu N+1. Jeżeli modelujemy bazę danych, no to masz tutaj szereg instrukcji, jak to ma wyglądać. To, jakie są częste błędy, które widzimy, które ludzie popełniają, to jest to, że używamy CloudMD jako lintera. W momencie, kiedy my zrobimy init, ten auto-generating init, który Cloud nam proponuje, to on wygeneruje listę komend, które można wykonać, Cloud może wykonać, żeby coś wykonać, na przykład Blacka, MyPy, formatowanie czy testy. Jakby nie do końca tego chcemy używać, chcemy, aby to było robione przez agentów, którzy na przykład do czegoś są konkretnie wyspecyfikowani i mają na przykład skillsy, żeby uruchomić jakąś baszową komendę, która odpala makefile'a. I teraz tak, i bardzo, bardzo ważna rzecz jest to, żeby iterując po projekcie, w momencie, kiedy my tworzymy nowe feature'y i założymy na przykład, że cały czas prosimy go o jakąś pomoc, to chcemy mu powiedzieć, ej, słuchaj, na końcu, jeżeli zobaczysz, że o coś cię kolejny raz proszę, dodaj coś do CloudMD, co uważasz, że powinno być, że jest stosowne. Nie? Czyli jakby mamy taki iteracyjnie pracujemy, week by week i mówimy do niego, żeby on robił improvement tych plików. Czyli jeżeli coś jest, co wpływa na cały projekt, proszę dodaj to do CloudMD i on w przyszłości będzie wiedział, żeby tego nie poprawiać, albo żeby robić w inny sposób. Dobra, to teraz szybkie demo. Tak jak wcześniej pokazywałem Wam ten projekt, to tak, w fazie drugiej mamy ten referencyjny projekt, czyli to, co mi wygenerował Claude z tymi wszystkimi błędami. Mamy NoMD, czyli jakby w momencie, kiedy uruchomię tutaj jakąś
nie wiem, podam jakikolwiek prompt dla Claude'a, żeby coś zrobił, no to jakby tutaj nie ma tego, znaczy jest ten plik Claude, ale on jest pusty. Mamy jeszcze ten plik Claude'owy, który tutaj jest jakby z tą samą strukturą, o której wcześniej mówiłem, typu jaki jest purpose projektu, jaki jest stack technologiczny i tak dalej. No i trzecia rzecz to jest właśnie ten progressive, czyli jakby załączanie tych dodatkowych plików MD do kontekstu w momencie, kiedy on tego potrzebuje dopiero. Ja pozwoliłem sobie przed demo, żeby znowu nie wyszło problem z tokenami, wygenerować te odpowiedzi. I tak, ja mu podałem taki prompt. Dla 3 tych okienek, które mamy teraz z Claude'em, dałem ten sam prompt, czyli dodaj do mojego projektu 2 rzeczy. Chcę mieć post endpoint, który będzie nowy projekt tworzył i chcę mieć endpoint get, który zwraca pełną historię zakupową dla użytkownika. No i ja mu poprosiłem, żeby on to zrobił, on zaczął to generować. No jak pewnie każdy kumaty programista by wszedł i zobaczył, jak to jest rozwiązane, to powiedział, ej kurczę, to nie jest zbyt dobry pomysł, żeby tak robić, dlatego że pierwsza rzecz, na przykład tutaj. Pierwsza rzecz, która jest automatycznie out of the box źle, wiemy, że jeżeli w Django użyjemy geta bez try excepta jakiegoś, to nam się może wykrzaczyć cały endpoint. I generalnie on tutaj dodaje. Nie dawał akurat w tym miejscu żadnych printów, ale generalnie on nie ma żadnych teraz zdefiniowanych zasad i w sumie dodaje bardzo proste rzeczy, o które poprosiliśmy. Czyli tak jakbyśmy powiedzieli, ej, dodaj ifa jakiegoś, to on po prostu zrobi to, co my prosimy, czyli jakby nie ma większego zrozumienia, nie podąża za żadnymi patternami i tak dalej. I na koniec daje informację o tym, co on tam mówi. Co on tam zrobił. Więc jakby jakościowo ten kod jest, ale bez żadnych testów, nic nie działa. Działa, ale w bardzo dziwny sposób. I teraz tak, i to jest projekt, który nie ma tego CloudMD i jest teraz drugi, który ma ten CloudMD i o to samo go poprosiłem w tym miejscu. I teraz to, co on zrobił, to on zaczął rozróżniać, czy to jest get, czy to jest jakiś post, co tam dalej robił. Zaczął używać select related, czyli w tym CloudMD, który mieliśmy zdefiniowane, żeby nie było problemu n+1, więc on zaczął robić tego select related, żeby robił joina w bazie danych. Nie? I dodał dużo więcej kodu, zaczął się zabezpieczać, typu żeby używać decimala, zaczął przede wszystkim zwracać poprawną odpowiedź, żeby nie było żadnych pincetek. Nie? Więc tutaj już jest jakiś tam delikatny improvement, ale ja bym takiego kodu na przykład też jeszcze nigdzie w sumie nie wpuścił, ani nie przepuścił. Przede wszystkim dlaczego tutaj nie ma jakiegoś Django REST Frameworka, tak? I teraz tak, w tym miejscu, w ostatnim MD Progressive jest Agents Doc i mamy ten CloudMD, do którego chciałbym właśnie przejść. I teraz tak, w tym miejscu mamy na przykład zdefiniowane o tym, że jeżeli widzisz jakąś złą praktykę, coś nie działa albo coś jest zdefiniowane w naszym CloudMD, to popraw to, ale nie dotykaj tam jakichś tam innych rzeczy. I na przykład w Agent Docs mamy Code Conventions, informujemy jakby co ma być zrobione. Jeżeli mamy te Code Conventions, ja też tutaj gdzieś wrzuciłem always use Django REST Framework i always validate the incoming request, czy jest valid, tak? No bo teraz w tej chwili jak CloudMD robił i patrzył na referencję kodu, to on powtarzał te złe praktyki, czyli jeżeli nie było walidacji kodu, to on tej walidacji nie za bardzo robił dodatkowo, nie? Więc to, co on zobaczy, to często właśnie bardzo mocno powiela. Jeżeli dodałem właśnie te 3 proste linie, które mówią, że w widokach mamy używać serializatorów, to zobaczmy, co on zrobił w ostatnim tym progressive. To, co zrobił, to usunął ten cały taki durną iterację po orderach, liczenie subtotala, ile to wszystko jakby, ile wydałem powiedzmy w tym sklepie, tylko użył serializatora, który dostał wszystkie moje zamówienia, a potem zalogował coś tam właśnie nie używając printów i to zwrócił. I gdzieś, no dobra, to tak ciężko patrzeć na tego diffa, ale generalnie, mimo tego, że poprosiliśmy go o to i to jest prosty projekt, to w serializatorach i on to wszystko ładnie dodał metody, które możemy użyć, które będą w API zwracane, to jakby on nie trzyma się żadnej takiej konwencji jeszcze, której mu nie powiedziałem, tak? Czyli nie rozdzielił tego na dodatkowy folder, nie napisał testów, bo on tego jeszcze w kontekście swoim nie ma.
Czyli jakby trzeba go troszeczkę za rączkę prowadzić, hej, przenieś to tutaj, dodaj testy i wtedy on dzięki temu będzie troszeczkę za każdym razem coraz lepszy. Nie? Więc on dodał seryzatory, zaczął troszeczkę do tego inaczej podchodzić, typu rozbijać bardziej na takie granularne metody, waliduje, czy wszystko jest w porządku i jeżeli nie jest w porządku, to zwraca 400. Jakby ten kod dużo lepiej wygląda, ale troszeczkę trzeba go prowadzić za rączkę, jak junior dewelopera albo dewelopera, który po prostu dopiero zaczyna w tym projekcie pracować. Bo mimo tego, że on wie, co robić, to jeżeli mu dokładnie nie powiemy, jakich ma standardów się trzymać, to on niekoniecznie musi się ich trzymać. Ja mam takich 10 key takeaways, które jakby gdzieś pozbierałem po internecie, gdzieś wyciągnąłem wnioski po tym, jak sam z tym pracuję. I mniej więcej to wygląda tak, że tego CloudMD to trzymamy jakby taki plik konfiguracyjny, szereg takich zasad, które mówimy, jak ma się zachować LLM, a nie dokumentację naszego projektu. Bo dokumentację możemy dołączyć do kontekstu, ale nie powinno to być jakby by default. I to jest jeden z najważniejszych plików, jeżeli pracujemy z Cloudem, dlatego że jeżeli tam popełnimy błąd, to automatycznie on może cały czas propagować niepoprawne zachowanie na wszystkie kolejne MR-y, feature'y i tak dalej. I tak jak wcześniej też mówiłem o tym, że on jest w stanie sobie radzić 150-200, te największe modele instrukcji świetnie, więc jakby idealnie byłoby rozbijać te zadania na jak najmniejsze konteksty, czyli mamy jeden feature, no to robimy go w jednym klodzie, mamy drugi feature, robimy go w drugim klodzie, żeby nie zaśmiecać tego kontekstu dwoma różnymi zadaniami. W tym CloudMD mówimy po co, jak, gdzie, kiedy, żeby on miał jakby zrozumienie, co w tym projekcie się znajduje. Progressive Disclosure, czyli to, co pokazywałem, jeżeli chodzi o dołączanie kolejnych MD plików, żeby on wiedział na przykład, że okay, to dołącz w momencie, kiedy musisz pisać testy na przykład. Nie używajmy go jako lintera, bo często właśnie w CloudMD sam Claude wrzuca jak pisać kod, czyli na przykład twoja linia powinna mieć maksymalnie 180 znaków, a tego jakby on nie powinien za to odpowiadać, bo od tego mamy Blacka, który sobie nam ten kod sformatuje po wszystkim. Hierarchia jest naszym przyjacielem, czyli zagnieżdżajmy to wszystko w takich... Dobrym przykładem tej hierarchii jest to, że możemy mieć monorepo, gdzie mamy jeden folder z backendem, drugi folder z frontendem. No jakby nie chcemy, żeby te same zasady były i tu, i tu. Tak? Czyli na przykład jeżeli mamy frontenda Reacta, no to wtedy mówimy, że ma używać konkretnych komponentów i tak dalej, a w backendzie już tego nie mamy. Musimy iterować po tym pliku non-stop, czyli cotygodniowo, jeżeli coś się zmieni, dorzucamy to do merge requesta, robimy review i dodajemy, żeby ten Cloud cały czas się z nami uczył. Z tym jeszcze nie do końca jakby mam dużo styczności, ale możemy powiedzieć w Cloudzie, żeby używał pewnego formatowania albo na przykład pewnych konwencji i zamiast na przykład wrzucać kody snippetu do tego pliku MD, możemy dać na przykład informację, hej, że w tym pliku, w tej linii znajduje się taki snippet, programuj w taki sposób, na przykład, żeby robić dependency injection. I dobra, no i w zasadzie to jest to, jeżeli chodzi o Clouda i teraz tak, jakby wiemy, jak mniej więcej tym kontekstem zarządzać, no i możemy zdefiniować szereg reguł, ale w przyszłym tygodniu pogadamy sobie o tym, jak możemy jeszcze dodać agentów, którzy robią coś za nas, czyli bo to są reguły, które możemy robić, a możemy też mieć agenta, który będzie za nas wykonywał pewne czynności i będzie miał pewien dodatkowy kontekst, razem z tym kontekstem, o którym tutaj mówiliśmy.